Dzień dobry, a w zasadzie dobry dzień. Witam Was z Ołomuńca, z Horny na Mestii, czyli górnego rynku bijącego serca Starego Miasta. Kiedyś Ołomuniec był stolicą Moraw, siedziba arcybiskupstwa i naprawdę bardzo ważne miejsce na arenie międzynarodowej, europejskiej. Dziś może z jego średniowiecznego czasu, wspaniałości, świetności nie pozostało już aż tak dużo, ale mam nadzieję, że spacerując po jego ulicach odkryjemy jednak ślady tych wspaniałych czasów. Zapraszam. Mona, poproś naszych widzów o subskrypcję. Dużo subskrypcji z dzwoneczkiem. Tak, poproś. Zegar w Ołomuńcu, który widzicie za mną, pojawił się tutaj już w XV wieku. Dokładnie wtedy, kiedy podobny zegar w Pradze. Jest jeszcze jeden zegar, który obecnie jest najstarszym tego typu zegarem w Europie, czyli zegar w Strasburgu. I te trzy zegary na tamte czasy były czymś absolutnie niezwykłym. Można powiedzieć, że wyprzedzały swoją nowoczesnością technologię tamtych czasów. W zasadzie można powiedzieć, że to wspólne dzieło zarówno rzemieślników, artystów, uczonych, jak i zegarmistrzów. Niestety w pierwotnej formie nie przetrwał, został przebudowywany wielokrotnie tutaj. Był nawet czas, kiedy był wizją taką mocno socjalistyczną, był tutaj nawet Józef Stalin. Na ten moment oczywiście ta figura jest usunięta, zegar działa do dzisiaj i możemy go podziwiać w takiej formie, jaką widzicie za mną. Niedawno byliśmy w Chatiwie, którą nazywano miastem fontan, natomiast muszę Wam powiedzieć, że Ołomuniec totalnie goni Chatiwę. Te fontany nawet bym powiedziała, że są tutaj bardziej okazałe. Przy okazji, jeśli ktoś jeszcze nie oglądał naszego filmu, to zapraszam. A za mną fontanna Herkulesa. Herkules naturalnej wielkości z maczugą, a może nawet trochę większy. Mityczny bohater, który trzyma orła, którego chroni przed siedmiogłową hydrą. Dlaczego orła? Dlatego, bo orzeł był symbolem Ołomuńca. A jeśli chodzi o rzeźbiarza, który jest autorem tej fontanny, to rzeźbiarz Michał Malik z Gdańska, o którym jeszcze trochę Wam powiem, ale za chwilę. Trudno wyobrazić sobie Ołomuniec bez takiego najbardziej charakterystycznego zabytku, jakim jest kolumna przy Najświętszej Trójcy Świętej. Barokowa, przepięknie zdobiona kolumna, która powstała tutaj w połowie XVIII wieku, a od 2000 roku jest wpisana na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Powstała przez determinację okolicznego przedsiębiorcy, kamieniarza Wacława Rendera, który był naprawdę zdeterminowany do tego stopnia, że rozpoczął budowę z własnych środków. Zanim stanęła tutaj kolumna, stała tutaj fontanna Herkulesa, który został wysiudany, musiał zostać przeniesiony i ustąpić miejsca temu wspaniałemu dziełu. Jeśli chodzi o samą kolumnę, to możemy zobaczyć tutaj aż 18 posągów świętych, 12 figur niosących światło i 12 płaskorzeźb z półpostaciami apostołów. Jeśli chodzi jeszcze o możliwości zwiedzania, to w okresie letnim, kiedy sezon turystyczny kwitnie, wyobraźcie sobie, że możecie wejść nawet do środka, do kaplicy, a jest to nie lada gratka, gdyż w czasach, kiedy ona powstawała, wierni nie wchodzili do środka. Wchodził tam tylko kapłan, który odprawiał nabożeństwo, a wierni stali na zewnątrz i dzięki otworom akustycznym mogli słyszeć, co się dzieje w środku. Wy, jeśli trochę się postaracie i będziecie tutaj w odpowiednim czasie, będziecie mogli wejść do środka i zobaczyć, jak wygląda jej wnętrze. Praca nie daje o sobie zapomnieć. Człowiek przyjeżdża na weekend, odstresować się, usiąść w przyjemnej kawiarni z lampką wina i co? Okazuje się, że patrzy na niego dziadek Freud. Tak, dokładnie Zygmunt Freud, który notabene urodził się całkiem niedaleko, bo w Przyborze, a tutaj przebywał właśnie na manewrach wojskowych i stąd tablica upamiętniająca tę postać właśnie tutaj. Oczywiście centralnym budynkiem na Górnym Rynku jest ratusz i tutaj mamy dla Was dwie ciekawostki. Pierwsza, że budynek ten pełni swoją funkcję już od ponad 600 lat. Druga, że jest on ozdobiony herbami rodów, które są historycznie związane z Morawami. I w południowej części, jeśli zobaczycie schody, które prowadzą do reprezentacyjnych sal ratusza, zobaczycie coś bardzo charakterystycznego, co pewnie kojarzycie z lekcji historii, a mianowicie godła króla czeskiego Władysława Jagiellończyka. Fontanna Ariona
To uzupełnienie barokowego zespołu fontan, chociaż jest całkiem współczesna. Powstała ona w 2002 roku i jej inspiracją była historia starożytnego śpiewaka, poety, muzyka Ariona, który został uratowany z fal morskich przez delfina, który został przywołany jego pięknym śpiewem. Fontanna Cezara. Podobno to najpiękniejsza i najbardziej artystyczna fontanna w całym Ołomuńcu. Przedstawia, jak sama nazwa wskazuje, Juliusza Gajusza Cezara, który według legendy założył to miasto. U jego stóp leżą dwie postaci męskie, które symbolizują dwie rzeki, Morawę i Dunaj. Możemy zobaczyć też psa, który jest symbolem lojalności miasta do władcy. Twarz Juliusza Cezara zwrócona jest w stronę wzgórza Świętego Michała, gdzie podobno kiedyś stacjonowała armia rzymska. Kiedyś nie było ani nazw ulic, ani numerów domu, ale wszyscy wiedzieli, gdzie jest kamienica pod Czarnym Psem, czy na przykład Złotym Jeleniem. Podobnie zresztą jak w Kłodzku, który ma czeskie tradycje. Widzieliśmy kamienice, które były ozdobione różnymi płaskorzeźbami, najczęściej z wizerunkiem zwierząt pod niedźwiedziem, wilkiem czy rakiem. Tak i tutaj właśnie w taki sposób znaczono kamienice, więc spacerując po mieście, rozglądajcie się, patrzcie w górę. Kościół Świętego Maurycego, jeden z najstarszych kościołów w mieście z XV wieku, z początku XV wieku. W trakcie swojej przebudowy barokowej otrzymał przepiękne organy, które są jedne z największych i najpiękniejszych w całej Europie Centralnej i Czechach. Ale dla tych, których sztuka sakralna średnio interesuje, mamy coś jeszcze, a mianowicie wieżę 45,5 metra, 206 schodów i przepiękny widok na Ołomuniec. Wchodzimy! Kolejna ołomuniecka fontanna to fontanna Neptuna z drugiej połowy XVII wieku. Jej budowę zainicjował nie kto inny jak Wacław Render, dokładnie ten sam, który był pomysłodawcą postawienia kolumny morowej, kolumny Przenajświętszej Trójcy Świętej, i to on wykonał basen do fontanny, ponieważ był kamieniarzem. A jeśli chodzi o rzeźbiarza samego Neptuna, który został tutaj przedstawiony z 4 koniami morskimi i trójzębem, który wbija w wodę, uspokajając tym samym fale i chroniąc miasto przed wodnym kataklizmem, to ktoś, o kim powiedziałam, że wspomnę, jak byliśmy przy fontannie Herkulesa. No nikt inny jak właśnie dokładnie ten sam rzeźbiarz. Wtedy, kiedy szukano osoby, która mogłaby to zrobić, pomyślano, że kto zrobi to lepiej jak rzeźbiarz z miasta Neptuna, czyli Gdańska. I tak wybrano właśnie Michała Mandika. Jak zejdziemy sobie do Dolnego Rynku, to w centralnej jego części znajdziemy kolumnę maryjną. Kolumnę, która powstała tutaj w początkach XVIII wieku po epidemii dżumy, która nawiedziła miasto Ołomuniec, a jej autorem, jej pomysłodawcą i wykonawcą jest nie kto inny, jak znany nam już Wacław Render. Zresztą jak będziecie spacerować po mieście i trochę się zagłębicie w historię tego miasta, to okaże się, że to nie ostatnia figura, rzeźba czy fontanna, której to on był pomysłodawcą bądź wykonawcą, bo chłop naprawdę poświęcił się na maksa dla miasta. Upiększanie miasta i tworzenie w nim pięknych rzeczy było, można powiedzieć, jego misją. Do tego stopnia, że w zasadzie nie ułożył sobie prywatnie życia, zmarł jako bezdzietny kawaler i niestety nie doczekał się ukończenia dzieła swojego życia, czyli kolumny Przenajświętszej Trójcy Świętej. Przy Dolnym Rynku znajdziecie też dom Hauenschildów. To wspaniały przykład renesansowej architektury. W zasadzie można powiedzieć, że oprócz Pałacu Edelmanów, który znajduje się na Górnym Rynku, to druga taka kamienica w mieście. I naprawdę jest piękna. Wystarczy sobie zobaczyć na portyki nad oknami, balkony, wejście, no przy bramie naprawdę bogate zdobienia, piękne miejsce. Natomiast mówię Wam o tym nie tylko ze względu na architekturę, chociaż dla samej architektury warto tu przyjść, ale mieści się tutaj Haniecka Gospoda. Ja nie ukrywam, że to nie jest nasz pierwszy pobyt w Ołomuńcu i do tej pory myślałam, że Ołomuniec kulinarnie, no to
szału generalnie nie robi. Jest trochę fajnych knajp, ale one do najtańszych nie należą. A tutaj dzisiaj wyjątkowo trafiliśmy dzięki oczywiście poleceniu lokalsów, no bo oni wiedzą, gdzie przyjść i gdzie jeść, gdzie ceny są dobre i jedzenie fantastyczne. Trafiliśmy właśnie tutaj i zjedliśmy obiad dnia. Do wyboru było 5 opcji, więc całkiem nieźle. Była zupa, drugie danie, do tego zamówiliśmy napoje, domowa lemoniada, Pepsi, lampka wina i za wszystko zapłaciliśmy równowartość około 80 zł. Więc okazuje się, że w Ołomuńcu da się zjeść dobrze i nie zrujnować przy tym portfela, a nawet powiedziałabym, że jest znacznie taniej niż w Polsce, więc Hanecka Hospoda, zapraszamy. Przechadzając się po Ołomuńcu, koniecznie patrzcie w górę, dlatego, bo te kamienice tutaj, niektóre są naprawdę przepiękne. Natomiast gdybym chciała przy każdej z nich się zatrzymać i Wam trochę o niej opowiedzieć, o jej historii, a niektóre z nich mają ją naprawdę bardzo bogatą, to przypuszczam, że ten film miałby około 60 minut. Więc nie chcąc przeginać, raczej zapraszam Was na bloga, tam znajdę te najładniejsze i zrobię specjalny artykuł. Oprócz przecudnych kamieniczek barokowych, możemy tutaj znaleźć też przykład takiej architektury secesyjnej. I jest to dość znana tutaj Villa Primavesi. Willa małżeństwa Primavesi. On był włoskim biznesmenem, ona wiedeńską aktorką i postanowili osiedlić się właśnie tutaj w Ołomuńcu. Na tamte czasy ten budynek był niezwykle nowoczesny, bo posiadał własne centralne ogrzewanie, odkurzacz centralny, wentylację, taką mini elektrownię, więc to było naprawdę takie osiągnięcie techniki, dlatego, bo w domach prywatnych nie było tego typu udogodnień. Willa powstała, przypomnijmy, w początkach XX wieku i była naprawdę okazała, a ze względu na przyjaźń właścicieli z artystami dopełniały ją przepiękne artystyczne dzieła, chociażby takie jak na przykład obrazy Gustawa Klimta czy rzeźby Antona Hanaka. I był taki czas, kiedy małżeństwo wyprowadziło się stąd i sprzedało willę, że mieściła się tutaj galeria sztuki. Teraz oprócz niej są po prostu biura, jest kawiarnia, ale willa jest udostępniona do zwiedzania. Jeśli chodzi o polskie akcenty, to można powiedzieć, że to nie wszystko. Za mną kaplica świętego Jana Sarkandra, który został uznany za męczennika. Jan Sarkander urodził się na Śląsku, w Skoczowie, a po śmierci jego ojca rodzina przeniosła się właśnie tutaj na Morawy, tutaj się uczył i potem mieszkał. Został on oskarżony o szpiegostwo i tak naprawdę torturowany i już w zasadzie we współczesnych jego czasach uznany za męczennika, pomimo zakazów. Mieszkańcy Ołomuńca i okolic wystawiali jego obrazy czy wizerunki w kaplicach, a świętym został tak naprawdę kanonizowany dopiero przez Jana Pawła II. A miejsce, w którym został zamordowany, przekształcono na kaplicę. Kolejny polski akcent. Na muralu, który widzicie za mną, nasza rodaczka Maria Skłodowska-Curie. Mural, który został wykonany przez artystę o pseudonimie Oliver Heller, ma symbolizować obecność kobiet w nauce, racjonalność i postęp technologiczny. Obok drugiego muralu, gdzie widzimy króla selfie, to takie jedne z najfajniejszych przejawów sztuki ulicznej w Ołomuńcu, chociaż jest ich trochę. Jest nawet specjalna trasa, którą możecie sobie przejść, oglądając takie wartościowe murale w mieście. Te murale niestety nie będą tutaj zbyt długo, dlatego, bo na działce obok, tam gdzie widzicie teraz płot, będzie Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Barokowy kościół Matki Boskiej Śnieżnej, zbudowany w 1712 roku, jest częścią kompleksu dawnych budynków szkoły jezuickiej. Bezpośrednim źródłem inspiracji dla architekta świątyni był kościół świętego Mikołaja na praskiej Małej Stranie, ukończony tuż przed rozpoczęciem budowli ołomunieckiego kościoła. I tutaj znajdziemy pracę Wacława Rendera, gdyż wykonał on frontowy portal, pracował nad architekturą fasady i frontowych schodów. Wewnątrz kościoła szczególną uwagę zwracają barokowe malowidła zdobiące sklepienie nawy głównej, cud Panny Marii Śnieżnej oraz prezbiterium, apoteoza Marii Panny. Na ołtarzu znajduje się rzeźba Matki Boskiej z XIV wieku. Czerwony Kostel, czyli po prostu czerwony kościół, który mieści się niedaleko rynku, został wybudowany właśnie z czerwonej cegły i ta nazwa przyjęła się tutaj w początkach XX wieku przez niemieckich ewangelików. Po wojnie został przejęty przez czeskich braci
i w zasadzie już w latach 60. związał swoje losy bardzo mocno z biblioteką naukową, która mieści się tutaj po sąsiedzku i przechowywane były tutaj ważne księgozbiory dla ewangelików. W 2017 roku, kiedy planowano rekonstrukcję tego kościoła, zaplanowano właśnie pomieszczenia też na bibliotekę i kościół ten ma taką charakterystyczną funkcję kulturalną. Odbywają się tu prelekcje, wykłady, wystawy, koncerty, więc ma nie tylko funkcję taką modlitewną, religijną, ale po prostu jest centrum kulturalnym. Katedra Świętego Wacława z dwuwieżową fasadą jest bardzo charakterystycznym budynkiem na mapie miasta. Trzecia wieża, która mierzy troszeczkę ponad 100 metrów, jest najwyższą wieżą na Morawach. Katedra stała tutaj już od XII wieku i została wybudowana jako romańska, natomiast po pożarach została odbudowana w takim gotyckim stylu. I jako ciekawostkę mogę Wam powiedzieć, że w środku są relikwie Polaków. Jest relikwiarz świętego Jana Sarkandra, Adama Chmielewskiego i są relikwie Jana Pawła II. I to jest ciekawe, bo tą relikwią jest tkanina z nasączoną krwią. Skąd oni wzięli tą szmatę? Pojęcia nie mam, ale taka relikwia tutaj jest. Tuż obok katedry Świętego Wacława znajdziecie muzea archidiecezjalne. W zasadzie możemy powiedzieć, że możemy je dzisiaj zwiedzać dzięki Polakowi. Jan Paweł II, kiedy był tutaj z pielgrzymką, zasugerował, żeby zbiory, które są tutaj zgromadzone, udostępnić szerszej publiczności. I tak dzisiaj możemy je zwiedzać. Jeśli chodzi w ogóle o budynek, to jest on pozostałością zamku Przemyślidów, zamku ołomunieckiego. Dzisiaj oczywiście jest nabudowany i po prostu są to muzea archidiecezjalne, natomiast właśnie tutaj został zasztyletowany ostatni władca z dynastii Przemyślidów, Wacław III, król Czech, Węgier i niekoronowany król Polski, kiedy wyruszał właśnie na wyprawę przeciwko buntującym się Polakom, zatrzymał się w tym zamku Przemyślidów na noc i tutaj został zamordowany. Po zamku, tak jak powiedziałam, zostało niewiele, natomiast we wnętrzach tych muzeów zatrzymywał się też chociażby Amadeusz Mozart czy nasz polski noblista Czesław Miłosz. Z biskupów morawskich to jedna z najważniejszych budowli wczesnobarokowych na całych Morawach. Powstał na miejscu wcześniejszego renesansowego pałacu, ale był wielokrotnie przebudowywany z udziałem najznakomitszych artystów i architektów z całej Europy. Siedziba jest naprawdę konkretna. I mamy tutaj też taką historyjkę związaną z Polakiem. Może nie ma się zbytnio czym chwalić, ale w XVI wieku, w połowie XVI wieku grasował tutaj pewien truciciel. Był nim Jan Dąbrowski, kapłan z Polski, urodzony pod Łodzią, który bardzo pragnął takiego lukratywnego na tamte czasy stanowiska biskupa. Można powiedzieć, miał gość parcie na władzę do tego stopnia, że był gotów otruć wszystkich, którzy stanęli mu na drodze. I tak jego ofiarą padło 4 biskupów, którzy umarli w strasznych męczarniach i kilku kanoników, którzy byli kandydatami na biskupa. I pewnie grasowałby jeszcze dłużej, tych ofiar byłoby więcej, gdyby nie fakt, że znalazł się naoczny świadek jego zbrodni, który przyczynił się do skazania kanonika. I został ścięty. Tak się skończyło jego wojowanie. Absolutny hit Ołomuńca, czyli twaróżki ołomunieckie. Chociaż gdybyśmy byli tacy bardzo precyzyjni, to jego produkcję rozpoczął w XIX wieku Józef Weseles w miejscowości Losztice, gdzie do dzisiaj mieści się Muzeum Serka Ołomunieckiego, a ich nazwa pochodzi po prostu od targów w Ołomuńcu, gdzie były one sprzedawane. Do tego stopnia stały się popularne, że w ciągu 20 lat w okolicach powstało 120 mleczarni, które produkowały 3000 kg twarogu rocznie. I z tego twarogu powstawał właśnie ten niepowtarzalny ser. Niepowtarzalny, bo on ma i bardzo charakterystyczny zapach i smak. Moim zdaniem on po prostu trochę śmierdzi, bo ten zapach jest taki, że jak go wsadzicie do lodówki, to po prostu czuć go wszędzie, ale jest
bardzo naturalny, produkowany bez żadnych stabilizatorów, bez podpuszczki. Ma bardzo wysoką zawartość białka, a przy tym niską zawartość tłuszczu, dlatego fanów ma całe mnóstwo. Stąd też taka impreza jak dzisiaj, Festiwal Serków Ołomunieckich, gdzie możecie znaleźć serki pod każdą postacią. Jest hot dog z twaróżkiem, są placki ziemniaczane z twaróżkiem. Twaróżki w każdej postaci tak naprawdę. Wśród restauracji, które się tu dzisiaj wystawiają, będziemy wybierać króla twaróżków. Kucharze przygotowują je w najróżniejszej formie, a ci, którzy je degustują, mogą głosować na swojego faworyta. I co ciekawe, ci, którzy jednak zdecydują się wesprzeć tę imprezę swoim głosem, będą brali udział w losowaniu nagrody pobytu w hotelu 4-gwiazdkowym ze śniadaniem właśnie tutaj na Morawach. Pewnie będziemy degustować, a tymczasem za mną właśnie taki sklep z typowo tradycyjnymi twaróżkami. Jednym z najpiękniejszych kościołów w Ołomuńcu jest kościół Świętego Michała. Z zewnątrz taki niepozorny, ale w środku wczesnobarokowy kościół skrywa naprawdę piękne wnętrze. Warto tam wejść, zobaczyć, zwłaszcza że wstęp do kościołu w Ołomuńcu jest bezpłatny, więc czemu nie? I zwróćcie uwagę, nad ołtarzem głównym jest kopia Ostatniej Wieczerzy Leonarda da Vinci. Czesi uwielbiają się bawić i imprezować. Każda okazja jest ku temu dobra. Od karnawału w lutym, poprzez Festiwal Serków Ołomunieckich, aż na bożonarodzeniowym jarmarku kończąc. Jarmark Ołomuniecki jest jednym z najfajniejszych w okolicy, więc zdecydowanie warto odwiedzić miasto także w grudniu. Czesi generalnie potrafią się bawić i na takich imprezach jak dzisiaj, czyli na Festiwalu Serków Ołomunieckich, piwo leje się tutaj od rana. A Czesi podobno potrafią w piwo. Jest ze mną piwowar Krystian z browaru Wilkowyje. Powiedz mi, jak to jest z tym czeskim piwem? Cześć wszystkim. Po pierwsze, czeski festiwal i w ogóle czeskie piwo troszeczkę się różni od tego polskiego, bo tutaj w większości to są dziesiątki, jedenastki, max 12, czyli i to właściwie też 90% lagery. Czyli takie piwa, których u nas jest na festiwalach mało. U nas ma być jak najwięcej udziwnień, jak najróżniejsze smaki i jak największy wybór. A tutaj każdy ma lagera, każdy ma desitkę, jedenastkę, 12, ale po iluś tam latach na festiwalach, które widzieliśmy w Czechach, zmieniło się bardzo dużo, bo dzisiaj mamy 8 browarów tutaj na tym ryneczku i tak naprawdę w 3 mamy już IPy z rozróżnieniem na West Coasta albo New Englanda. Coś, czego kiedyś nie było. No i to są dobre. I sporo jest takich radlerków owocowych, piwek, lemoniadek, nie? Więc kraftowe lemoniady, kraftowe radlery, jeden browar nawet, który ma też New Englanda, sam robi te serki ołomunieckie, także serki ołomunieckie będziemy jeszcze kosztować, no bo zapachy się naprawdę tutaj rozciągają, a póki co na zdrowie. Na zdrowie, a pijemy piwko, które kosztuje 50 koron, co u nas na festiwalu no jest, właściwie to jest cena butelki w sklepie, w normalnym sklepie, a tutaj mamy pół litra piwa kraftowego na festiwalu za 50-60 koron. Czyli to jest około 80 zł, tak. Nie? Więc to są naprawdę dobre ceny. No to dobrą chuć. Tak jak nasz ukochany czeski Mikulow ma swój święty kopeczek, tak i Ołomuniec ma święty kopeczek, wzgórze o wysokości 382 metrów nad poziomem morza, które znacząco wybija się ponad okolice. I na tym wzgórzu na początku XVII wieku powstała kaplica pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny. Wybudował ją zamożny mieszkaniec Ołomuńca, któremu podobno we śnie Matka Boska wskazała
miejsce na budowę tej kaplicy. Miejsce stało się niezwykle popularne wśród pielgrzymów i zaledwie 40 lat później trzeba było wybudować znacznie większy kościół. I tak, możemy tutaj podziwiać kościół, który na dzień dzisiejszy jest taką perełką wczesnego baroku na Morawach. W 1995 roku papież Jan Paweł II wyświęcił go nawet do rangi bazyliki mniejszej. Ale spokojnie, jeśli nie interesują Was takie obiekty sakralne, to Święty Kopeczek to jest w ogóle fantastyczne miejsce na zachód słońca. Tutaj jest mnóstwo ludzi, którzy sobie piknikują, podziwiają okoliczne widoki. Jest to też fantastyczne miejsce na spacery, są trasy rowerowe. No i jest też Ołomunieckie Zoo, więc idealne miejsce też na spędzenie popołudnia z dzieciakami i trochę można odpocząć od miasta. To oczywiście nie ostatni nasz pobyt u naszych czeskich sąsiadów, bo ja po prostu uwielbiam Czechy, więc na pewno będziemy tutaj wracać. Mamy w planach dokończenie projektu Morawy, więc już dziś zapraszam Was na kolejne odcinki z Czech. Do zobaczenia!